Ich pracownicy używają pendrive'ów, tylko że z tymi pendrive'ami chodzą sobie na przykład do drogerii, łapią syf w tej drogerii i wracają z tym samym pendrive'em. No dużo się mówi o shadow IT, czyli firmy wkurzają się, że ludzie korzystają z Dropboxów zamiast korzystać z SharePointa. Brutalna prawda w dzisiejszym świecie jest taka, że odpowiedzialność kosztuje pieniądze. A ty lubisz brać odpowiedzialność jako instytucja za cudze sprawy? Cześć, tu Integrity TV Łukasz Kopeć i Łukasz Pietrzak z Integrity Partners. Rozpoczynamy niebezpieczne rozmowy. Tak jak na początku każdego odcinka gorąco Was zachęcamy do zostawienia łapki w górę i komentarza. Dzięki Wam algorytm YouTube'a wie, że tutaj coś niebezpiecznego i ciekawego się dzieje. I zachęcamy do subskrypcji oczywiście i zobaczenia innych naszych odcinków. A ten odcinek będzie cool, bo drugi już raz jest z nami w studiu Łukasz Okulski. Dzień dobry Państwu. Wyborny. Z firmy Obswat. Rozmawialiśmy, Łukaszu, ostatnio o plikach wewnętrznych, wewnątrz organizacji. Dziś porozmawiamy o plikach zewnętrznych. Ale zanim mamy pytanie, już wiesz chyba o co chodzi, bo to jest pytanie teleturniejowe. Jedno pytanie, 4 możliwe odpowiedzi. Jedna z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Zaczynamy. Niebezpieczne pytanie. Który cyberatak rozpoczął się od podłączenia zainfekowanego pendrive'a? Odpowiedź A. WannaCry. Odpowiedź B. Agent BTZ. Odpowiedź C. NotPetya. Odpowiedź D. SolarWinds. Wybieram odpowiedź B. Nie chcesz się zastanowić jeszcze? Znowu jest telefon, tak jak coś. Jest telefon dostępny. Tak jak ostatnim razem, mam nadzieję, że tym razem lepiej mi pójdzie. Nie? Wybieram odpowiedź Dobrze, B. zaznaczamy odpowiedź B i dowiemy się, jaka jest prawidłowa odpowiedź na koniec odcinka. Zostańcie z nami. Dokładnie, a teraz przechodzimy do pierwszego pytania w naszym odcinku. Tak jak wspomniałem, wewnętrzne pliki za nami, teraz kwestia zewnętrznych. Trochę dużo było organizacji, teraz będzie o tym Kowalskim. Weźmy sobie taką przykładową sytuację, że ktoś wysyła nam plik z WeTransfer. Czy mamy 100% pewność, że ten plik jest bezpieczny? No nie zmieściło się, wysyłam pliki do drukarni, ale czy ta drukarnia, jak otworzy ten plik, wie, co tam jest tak naprawdę? Nie mam żadnego pojęcia. Jak już zapiszę ten plik sobie na swoim laptopie, no to wtedy jest, że tak powiem, zdana na łaskę jakiegoś antywirusa, który jest na systemie operacyjnym na tym laptopie. Chociaż też WeTransfer to jest pobieranie z internetu, więc pewnie są jakieś firewall brzegowe, które sobie to też analizują. Więc tak wiele, jak wiele warstw bezpieczeństwa jest na stacji roboczej albo pomiędzy internetem tam gdzieś, a tą stacją roboczą, no tyle szans będzie miał. Natomiast WeTransfer, no to po prostu przyjmujemy plik z internetu. To jest tak, jakbyś pobierał sobie plik po prostu z przeglądarki pod tytułem, nie wiem, wchodzisz, chcesz sobie pobrać instalkę Adobe. No, pobierasz pliki z internetu i kiedy lądują u ciebie na komputerze, no to nie wiesz, czy one są bezpieczne, czy są niebezpieczne. Czyli nie WeTransfer, czyli pendrive'em. Tak samo, przynosisz z zewnątrz plik. No, jak gdyby... Zakładając, że, no słuchajcie, można przyjąć taką kategorię, mówi się dużo o zero trust w bezpieczeństwie, istnieje, możliwe jest podejście zero trust dla każdego pliku. No, między innymi takie właśnie narzędzia budujemy, żeby było możliwe wprowadzenie podejścia zero trust dla pliku, że nieważne, że ten plik przyszedł WeTransferem z przeglądarki, pendrive'em, mailem czy jakimkolwiek innym kanałem, my możemy, zanim on zostanie dopuszczony do pacjenta zero, tego systemu wewnętrznego użytkownika, my sobie go przeanalizujemy i na przykład zablokujemy, nie dopuścimy go. Bo inaczej, bo tym się specjalizuje. O, może tak, to jest nasza specjalizacja. My wiemy, jak te pliki analizować na wiele różnych sposobów, tak żeby, a nawet je przetwarzać trochę, tak żeby to ryzyko z tych plików wyeliminować. Jeżeli nas nie ma, to nie oznacza, że nikt na te pliki nie patrzy. Firewalle patrzą, systemy ochrony endpointów patrzą. No i pytanie po prostu, jak wiele jest tych warstw bezpieczeństwa, jak one są skuteczne. A z punktu widzenia takich narzędzi, WeTransfer, Google, no jak to jest, że ktoś wysyła komuś plik, a to narzędzie bierze jakąkolwiek odpowiedzialność za to, żeby zweryfikować ten plik? Czy powinno? Czy nie bierze? Jak to jest? Wiesz co, no, brutalna prawda w dzisiejszym świecie jest taka, że odpowiedzialność kosztuje pieniądze.
A ty lubisz brać odpowiedzialność jako instytucja za cudze sprawy? No przecież tak są zbudowane, nawet jak rozmawiamy o chmurze. Wszystkie rozwiązania chmurowe, SaaS-owe czy prowajderzy chmury publicznej też mają tą taką, za co oni są odpowiedzialni, a za co nie są odpowiedzialni. Zazwyczaj za dane, za pliki odpowiedzialny jest użytkownik, a nie prowajder. Wiesz, no tak, muszę na przykład pochwalić Google'a, no bo słyszałem i czytałem dużo o tym, że na przykład jeżeli masz jako zwykły Kowalski pocztę w Gmailu, to rzeczywiście ta poczta w Gmailu tym się różni od tej poczty, no nie chcę nikomu zrobić krzywdy, no ale powiedzmy coś tam.pl, że rzeczywiście tam jest zespół bezpieczników, którzy po prostu tak dubie, żeby rzeczywiście, żebyś ty korzystając z tej poczty już miał pewne mechanizmy bezpieczeństwa od Google'a, no żebyś jak najmniej syfu dostawał. I myślę, że to widać, jak sobie porównasz gmailową skrzynkę, a jakąś cokolwiek.pl mniej ten. Natomiast z punktu widzenia tych wszystkich prowajderów wymiany plików przez internet, tych transferów i tak dalej, no nie jestem aż tak na bieżąco z dokładnymi szczegółami ich technologii, żeby powiedzieć, że na 100% nic nie robią, ale jak gdyby ich offering to jest wymiana sama plików. w sobie. Oni mają ułatwiać życie, a nie dawać bezpieczeństwo. To po prostu nie jest ich kawałek chleba. No, żyjemy w świecie specjalizacji. Oni się zajmują tym, żeby używanie dla ciebie ich produktu było jak najłatwiejsze i żebyś No chociaż go teraz niektóre platformy pozycjonują się na takie bezpieczne, To dając pytanie, jakie technologie bezpieczeństwa no do właśnie, tego jakieś dołożyły? opcje szyfrowania, zahasłowania i tak dalej. No pytanie, jak Ale bardzo to jest, widzisz, no a teraz skuteczne. tak, zupełnie inna jest rozmowa o bezpieczeństwie danych z punktu widzenia, czy my się dzielimy danymi wrażliwymi i jak wiele osób ma dostęp do tych danych, którymi ja się dzielę, do tego pliku, a inną rozmową jest, czy ten plik ma w sobie złośliwy payload, albo czy ten plik stanowi dla mnie zagrożenie w sensie, że jest początkiem jakiegoś ataku, jakimś exploitem, który wykorzystuje jakąś podatność w moich systemach, który sprawi, że się połączy do Command Control Center mój system, a stamtąd już przyjdzie prawdziwy malware, który też będzie kolejnym plikiem. Więc jedna rzecz to jest ochrona przed wyciekiem danych wrażliwych, a druga rzecz to jest ochrona przed wpuszczeniem po prostu hakera do organizacji i walka z hakerami. Na szczęście oba te, że tak powiem, wymiary jesteśmy w stanie ciekawie doszczelniać za pomocą rozwiązań OPSWAT. Natomiast no, ewidentną perełką u nas jest, tu się czujemy najmocniej, no właśnie szukanie zagrożeń, eliminowanie ataków, malware'u, zero day'ów, exploitów, zanim one wejdą do jakiegoś systemu. Czy możesz nam zdradzić, nie musisz mówić firmy, czy jakaś firma, która odpowiada za przesył danych, korzysta z OPSWAT? Tak. Są takie firmy, które właśnie są w tej branży przesyłu i myślę, że oni są chyba gdzieś nawet na naszych stronach, ale mówię, dzisiaj sobie gadamy, nie chcę epatować logami, które korzystają z OPSWAT-a właśnie po to, żeby wszystkie... Są nawet na przykład dostawcy poczty, którzy korzystają z OPSWAT-a, żeby wszystkie załączniki były skanowane i to jest ogromne wdrożenie, bo są ogromne ilości tych załączników, więc tak. No to co taki biedny pracownik, który słyszy, że WeTransfer nie, pendrive nie, no to jak on ma wysłać jakiś duży plik, jakiś film, który musi wysłać, nie wiem, prezesowi film do wglądu, do akceptacji? No, to zakładam, że wtedy zadaniem, że tak powiem, działu IT w tej firmie jest dokonanie świadomego wyboru, bo może oni mówią, no dobra, używaj WeTransfera, trudno, no jak gdyby, przecież to jest ruch po necie, my to zabezpieczamy, tak jak mówiłem, innymi mechanizmami i one nam wystarczają. Albo mówię, nie wiem, tu jest jakiś nasz, nie wiem, lokalny FTP, czy po prostu zbudowaliśmy sobie mniej repozytorium danych i jako pracownicy firmy możemy się tymi danymi wymieniać i to, czy chcą dodatkowo te dane właśnie weryfikować z punktu widzenia, te pliki weryfikować z punktu widzenia bezpieczeństwa, no to jest decyzja każdej takiej firmy. I dużo się mówi o shadow IT, czyli firmy wkurzają się, że ludzie korzystają z Dropboxów zamiast korzystać z SharePointa. No ale widzisz, SharePoint przynajmniej dali alternatywę. Więc pytanie, jaką alternatywę swoim wewnętrznym użytkownikom, czyli pracownikom, daje organizacja? Czyli taka I czy informuje o tej alternatywie? Czyli taka drukarnia na przykład, która przyjmuje pliki, też fajnie, gdyby na przykład miała jakiś swój system, nawet mały,
na którym można wrzucać pliki, tak? Niekoniecznie przez właśnie WeTransfera czy inne. Znaczy, też nie mają wtedy pewności, czy on to będzie zabezpieczony. No nie ma, bo mówię, słuchaj, ja nie umiem jako obsłat zbudować autostrady dla plików czy repozytorium dla plików. To są zadania IT, w sensie tutaj mówimy o użyteczności. Ktoś może stwierdzić, że jestem tylko chmurowy, więc ja mam wszystkie rzeczy do wymiany plików już ogarnięte przez prowajdera chmurowego. Ja mówię, ja jestem tylko on-premowy, ja kocham takie macierze i taki mam pomysł na moje data center, więc ideą obsłata jest doczepienie się do tych mechanizmów wymiany informacji, które w firmach już istnieją, tych mechanizmów działania na plikach. Mamy faktycznie parę tych konektorów, tak jak ja powiedziałem, właśnie alternatywa dla tych wszystkich Dropboxów czy WeTransferów, coś, co jest lokalnie w data center, jak gdyby on-premise, repozytorium do wymiany plików między ludźmi, pracownikami zewnętrznymi. To jest mój ulubiony tak zwany konektor do tej platformy bezpieczeństwa, no bo on daje jakąś realną wartość. Właśnie ktoś może stwierdzić, dobra, no to... No właśnie jak w praktyce on działa, na przykład Janek, nasz realizator techniczny, chce nam wysłać... No to teraz tak, załóżmy, że wy jako Integrity Partners używacie obsłata i macie właśnie ten konektor, który nazywa się, product placement musi być już, teraz mnie na to wyprowadziliście. Managed File Transfer. To jest taki konektor do naszej platformy MetaDefender. W platformie MetaDefender jest cała ta analiza, czy pliki są zagrożeniem, a konektory służą do tego, żeby zapiąć ten ruch plikowy w logiczny sposób do analizy. I takim konektorem, który rozwiązuje problem wymiany plików, jest Manage File Transfer, czyli wybierasz sobie, dobra, tutaj mam mój na przykład repozytorium z plikami, jakiś, nie wiem, FTP, tutaj nawet macierz. No tutaj chcę, u mnie w data center, w tym miejscu będą rezydowały pliki, którymi wymieniają się ze sobą pracownicy. I nasza instancja MFT łączy się na przykład z Active Directory, że każdy pracownik ma w niej konto i każdy pracownik na przykład może stworzyć sobie konto gościa, kogoś zaprosić. I wy możecie zaprosić waszego realizatora, słuchaj, wrzuć mi tutaj pliki, jak on je wrzuca, to jedyną różnicą pomiędzy tym naszym MFT a WeTransferem, zasadniczą pomiędzy naszym MFT a właściwie dowolnym innym dostawcą usługi Manage File Transferu jest fakt, że te pliki, zanim one wylądują w tym konkretnym repozytorium, do którego wy macie dostęp, są skanowane tak zwanym workflowem bezpieczeństwa w MetaDefenderze. A drugą fajną cechą jest i ta instancja MFT, która, tak jak mówiłem, siedzi w waszym data center, może się okazać, że wy macie różne segmenty sieci, low risk, high risk, nie? Albo różne w ogóle geograficznie segmenty. To ona też pozwala zrobienie jak gdyby automatycznej replikacji danych szyfrowanym tunelem, także jeżeli na przykład ktoś wam już dał ale dał wam tutaj, a wy jesteście globalną korporacją, albo ten plik ma trafić do jakiegoś tam specjalnego, super tajne studio nagrań, bo to są bardzo ważne, delikatne dane i one specjalnie trafiają do takiego, zeregopowanego miejsca waszej no to też możemy zrobić szyfrowanym tunelem przesłanie tych danych pomiędzy instancjami MFT. No, więc to rzeczywiście to jest fajny konektor, bo on oprócz tej warstwy bezpieczeństwa, która powiedziałem, że my nie budujemy drogi, którą pliki idą, my tylko stawiamy szlaban, który je dobrze weryfikuje i skanuje, no to faktycznie przyłapaliście mnie. Przy tym MFT to jest ten jeden z konektorów, który faktycznie daje też pewnego rodzaju użyteczność i zastępuje różnego rodzaju boxy i transfery, dodając tą warstwę bezpieczeństwa, a utrzymując tą samą użyteczność dla takiego zwykłego pracownika. Jakie jest twoje podejście do sztucznej inteligencji w kontekście bezpieczeństwa plików? No oczywiście, że sztuczna inteligencja jest wszędzie, gdzie nie uciekniemy i ma duże znaczenie w obsłacie, że bardzo łatwo stworzyć plik z malwarem. Teraz sztuczna inteligencja pozwala to zrobić zwykłemu człowiekowi i od razu podpowiadam mu, jakie techniki tak zwane ewazyjne albo ukrywania, jak to zrobić, żeby ten malware przeszedł przez właśnie antywirusa, firewalla czy nawet sandboxa. Więc biorąc pod uwagę, że to AI robi tak zwaną obfuskację, czy ten malware buduje, no to oczywiście, że w naszych technologiach, zwłaszcza na przykład przy sandboxingu naszym, używamy też AI do wyszukiwania tych metod. Więc jak gdyby AI weryfikuje, czy inny AI czegoś nie zrobił. To jest bardzo ważny element jednej z technologii u nas.
no pojawiają się kolejne i będzie tego coraz więcej, ale kurde, chłopaki, nie chcę zaryzykować. Nie będę na nagrywanym materiale za dużo mówił. Uwierzcie, wchodzimy w to, tylko mówię, to jest na zasadzie jak AI może. Kolejna rzecz to jest AI-owe threat hunting, czyli analizując to, widzicie, to już muszę wejść w trochę detali, czyli w momencie, kiedy wchodzimy w emulację pliku, bombardujemy go różnymi odwołaniami, makrami i widzimy, jak pewne pliki się zachowują, to jesteśmy w stanie szukać tych samych zachowań w innych plikach, tak żeby robić taki troszkę threat hunting. No więc ten AI się pojawia tu i ówdzie, będzie go na pewno coraz więcej, ale z czystym sumieniem nie mogę powiedzieć, że to jest krytyczny, wiecie, approach to market, że my jesteśmy jakoś bardzo AI-owi. To można zbudować obsłata, który będzie świetnie działał, miał świetne, mamy tak zwane efficacy, czyli no jakby skuteczność. Przepraszam. Zdrówko. Można zbudować obsłata, który będzie miał świetną skuteczność, nie skupiając się tak bardzo na tych AI-owych komponentach. Czy w dużych plikach hakerzy mogą łatwiej coś poukrywać? Tak. Absolutnie. Słuchajcie, przypomniały mi się jedne z fajnych testów, które no, tutaj nie w Polsce, to akurat Brytyjczycy robili, bo to brytyjski oddział ogromnego amerykańskiego klienta miał takie zadanie, gdzie właśnie specjalnie dawali bardzo duże repozytoria i bardzo duże archiwa, czyli że tam były, wiecie, setki tysięcy plików popakowane. I to było na zasadzie, że w tych repozytoriach, gdzieś tam w tych archiwach, gdzieś tam na jednej z warstwie, drugiej czy trzeciej warstwie spakowania i szło się dalej, no gdzieś były poukrywane pojedyncze zagrożenia. I jak gdyby testy, które ta firma przeprowadzała, no, w których, no o tym opowiadam, bo obsład w nich wygrał, no właśnie polegały na tym, jak odnaleźć w tym gąszczu informacji w pliku ten taki maluśki kawałek, który jest zagrożeniem. Więc tak, odpowiednio duży plik daje nam więcej miejsc, w których to można schować i odpowiednie rozbicie go na poszczególne obiekty i przeskanowanie, no to jest to, co wyróżnia technologię i to, w czym no, my w obsłacie czujemy się świetnie. Czy twoim zdaniem pendrive'y już powoli odchodzą do lamusa? Absolutnie nie. Nie, słuchajcie, tego typu ataki, jak zaczynaliśmy, w sensie, uwierzcie mi, pendrive'y podrzucane na parkingach istnieją. Po drugie, nadal są używane, bo mi klienci mówią, że ich pracownicy używają pendrive'ów, tylko że z tymi pendrive'ami chodzą sobie na przykład do drogerii, łapią syf w tej drogerii i wracają z tym samym pendrive'em. Więc tak, firmy nadal muszą patrzeć, że pendrive stanowi dla mnie zagrożenie. A koronnym przykładem tego są te firmy energetyczne. Wspomniałeś o pracownikach biznesowych, to kto według ciebie albo według jakichś badań, kto najczęściej wnosi jakieś niebezpieczne pliki do firmy i dlaczego to jest marketing? A który dział najwięcej przyjmuje plików ze świata zewnętrznego? To albo ten, który przyjmuje najwięcej maili, albo ten, który... Bo to jest to dla mnie najczęściej, mówię, to są dwa odseparowane use case'y. Albo masz use case ilościowy, czyli tych plików jest tak wiele, że zaczynają wchodzić prawa statystyki i po prostu któryś z nich stanowi potencjalne zagrożenie. Albo jest tak wąski przypadek, że to miejsce docelowe, do którego plik trafia jest tak, mówię, ma tak niski apetyt na ryzyko i tak cenne rzeczy w środku, że każdy pojedynczy plik, który tam trafia, musi być sprawdzany, bo jeżeli tam coś złego trafi, a to jest cel tych grup APT rosyjskich, chińskich czy innych. No więc albo największym zagrożeniem są te miejsca, wąskie gardła do bardzo cennych miejsc, albo ci ludzie, którzy no słuchajcie, nie chcę wrzucać herów pod stół, patrzcie, ile CV przyjmują, ile, wiesz, komunikacji jest totalnie albo dział finansowy, faktury, nie? Też jest dużo. sporo takich. No. Czyli marketing to nie, to jakieś małe procenty, jesteśmy bezpieczni. To przypomnijmy pytanie z początku. Który cyberatak rozpoczął się od podłączenia zainfekowanego pendrive'a? Odpowiedź A. WannaCry, odpowiedź B. Agent BTZ, odpowiedź C. NotPetya, odpowiedź D. SolarWinds. Ty bardzo szybko i bez namysłu, bez zastanowienia odpowiedziałaś odpowiedź B. Agent BTZ. I to jest odpowiedź oczywiście prawidłowa. Aha, a słuchajcie, przyznaję się tylko i wyłącznie metodą eliminacji. A akurat tego ataku nie znałem. No, Mamy prezent, ale dostaniesz go później. damy prezent i wyjaśnimy. To właśnie ten wirus w 2008 roku przedostał się do sieci amerykańskiego Departamentu Obrony po podłączeniu zwykłego pendrive'a. Atak ujawnił
jak groźne mogą być fizyczne nośniki dane i doprowadził do powstania programu Operation Buckshot Yankee. Dobrze wiedzieć. Lubię Dobrze to, że wiedzieć. za każdym razem za każdym razem mogę się czegoś z wami nauczyć. No z i tymi widzisz, odpowiedziami. no i To widzisz. dobra robota, My się chłopaki. uczymy i ty się Jak się ta grupa nazywa? Operation? Operation Buckshot Yankee. A wiesz, kto odpowiadał za tą operację? Janki. Różne jakieś Janki. Dobra, nieważne. Kończymy ten odcinek. Werbel, proszę Państwa. Ale, Nie spodziewałeś się tego. Ja też. Drodzy kochani słuchacze i oglądający, to jest koniec tego odcinka. Serdecznie Ci, Łukaszu, dziękujemy Dzięki, chłopaki. Dzięki. i spotkamy się w kolejnym odcinku, tym razem bez prezentu, ale będzie pytanie. Czy miałem tego nie mówić? Miałem to powiedzieć. Jakie pytanie? Niebezpieczne. Niebezpieczne pytanie. Tak, to w każdym odcinku będzie, ale oczywiście subskrybujcie nas, żeby obejrzeć ten drugi odcinek, bo wtedy wam wyskoczy powiadomienie i o niczym nie zapomnicie. Znajdźcie też nas na Spotify i Apple Podcast, bo jeśli nie chcecie nas oglądać z jakiegoś powodu, to możecie chociaż nas posłuchać. Dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.